So I just changed my second channel name to PhoenixSC, so if you're a little bit shocked as to why this channel is appearing on your subscription list, don't be, it's me. So about a week ago, there was a Polish YouTuber by the name of Tidzimi who conducted a 2-hour-long interview with one of the Mojang developers, Gnembon, about everything that I think you guys will be curious about, because I see so many questions regarding update frequency, whether we're getting an end update, why there are leaks happening, and so many other things that I will summarize in some detail because this is a very long interview and it's in Polish. So I've got the subtitles turned on right now and it's got auto translate happening, and you know that's not very accurate, but I do have a general understanding of what he means with all of his answers. In fact, anytime you see the word manga here, they're obviously not talking about manga, they're talking about Mojang. There are a lot of answers that Gnembon provides, and he's actually rather transparent in what he says, even though some things you clearly know he's not aware of or is not prepared to talk about it. W internecie, a jak się z nimi spotkasz twarzą w twarz, to bardzo łagodnieją. To jest problem cywilizacji. Number 1. Are we getting an end update? Kiedy w końcu będzie aktualizacja endu? Kiedy będzie na to właściwa pora? To jest najlepsza odpowiedź. Czyli nie wykluczasz, że się pojawi. This is really just a nothing answer that gives no real clarity on anything, and you'd expect this. With the way that he reacted, obviously he's very well aware that this is what people want, so it would be silly of Mojang to not give us anything even related to the end update in the near future. Moją rolą jest upewnienie się, że to, co ląduje w Javie, jest bez błędów i elegancko zrobione. He can give feedback on updates and what people might want, but he's not in charge. Number 2, drop frequency and community boredom. Jedna duża aktualizacja przed 1.21, no to faktycznie szybko Minecraft się nudził i te nowości. W ciągu 2-3 dni można było całą zawartość aktualizacji wtedy sobie ogarnąć, no i niestety potem zaczęła być ta nuda. So this is a big answer that was given in multiple ways in 2 different videos. As you know now, Minecraft is now focused on experiments and releasing these things in terms of drops instead of big updates. So the question is now whether this is going to lead to smaller updates and never that one big update that we might look for, and whether this is a good idea for community engagement. Czy to jest odpowiedź na to, dlaczego tak dostajemy mało snapshotów? So direct with this. W czasie świąt przez te 2,5 tygodnia po prostu fizycznie nie było nikogo w pracy, żeby to wysłać. 4 rocznie, tak? Faktycznie mają być? Nie wiem. Nie wiesz, okej. Nie wiem. Okej, przepraszam. Znaczy te dane, o których ty mi mówisz, nawet nie wiem, jak się do tego ustosunkować, dlatego że założenie jest takie, że będzie tyle dropów, ile powinno być. So basically it's not really for a year, but as many as they feel is necessary to package the update to release. Główny problem z corocznymi update'ami był właśnie to, że one były coroczne. Niezależnie od tego, czy pomysł na aktualizację był mały czy duży, to miało się rok na realizowanie go. Splitting updates into multiple different drops allows for logistical flexibility and community engagement, because the more drops you have, the more engagement the community has, and they won't get bored with a certain thing. If you're not enjoying one particular update, there'll be another one very soon. But does that mean that we won't get any more big updates because we have such a high number of smaller updates? What does that mean for the likelihood of an end update then? Czy powinniśmy zapomnieć o czymś większym na miarę aktualizacji Netheru? Na zasadzie, że to wyklucza coś ciekawszego i będziemy dostawali częściej mniejsze rzeczy? Czy bądź co bądź może pojawić się coś jak za starych dobrych czasów, co wywróci Minecrafta do góry nogami? No zdecydowanie to drugie, dlatego że nawet w tym artykule, który został opublikowany odnośnie przyszłości Minecrafta, było wyraźnie napisane, że zamiast właśnie regularnych, corocznych update'ów będą update'y o różnych granulacjach. Tak? I don't know why it says granulation. Zarówno malutkie, jak i bardzo duże. Czyli nawet możemy dostać drop wielkości hipotetycznie tego słynnego Nether Update? Możemy dostać drop wielkości nawet Case and Cliffs, tylko że zamiast rozłożonego na 2-3 lata, to po prostu wrzucone jako taka bomba, nie? So we may get a big update that might just land surprisingly. Now, I'm not gonna believe that until I see it, but right now it seems like we're getting small updates that relate to a certain theme, which is ambience. And so if they work on something major in the background, they might just release that without any prior warning. Będziemy w stanie to dostarczyć. Here's a question I'll just tack onto the video. So the question is whether there should be more mobs, blocks, or structures in the game in future updates. Now, Gnembon says that Minecraft is more of a game of blocks, and mobs are something that
ties everything together. Mobs take a lot longer to implement. It makes a lot of sense because mobs are entity-driven data points and these can lead to more issues. Blocks are a lot easier to add into the game. Powodują najwięcej problemów, błędów i komplikacji. It shouldn't be a surprise to you that we get more new blocks than more new mobs. Z perspektywy gracza mi się wydaje, że właśnie gracze najbardziej się z mobów cieszą, jak dostaniemy je w aktualizacji. Można z tego maskotki robić. Tak. A, merch to wiadomo, zawsze jest. Why is Minecraft Live called Minecraft Live if it's not live? Or at least I think that's what the question is here. Minecon Earth zmienił nazwę na Minecraft Live, zwłaszcza, że ta transmisja na żywo, jak sugeruje nazwa, no to już jest memiczne. Na żywo nie jest. Nie wiem. Nie mam pojęcia, nie... He has no I idea. dostać po prostu gotowca bez możliwości jakby poznania przyczyny, tak? So this is one of the answers where I can't quite pinpoint the correct translations. So if you're Polish or you know the answer, please let me know. He seems to say it's just a news broadcast that has the word live in it. And having con at the very end doesn't make sense because it's not a convention. Minecraft Live, czy to jest co innego. No musicie to pewnie nazywać tak, żeby ludzie to chcieli oglądać. The leaks. Kontrowersyjnych. Co się stało, że w ostatnich latach jest tyle wycieków odnośnie aktualizacji, bo z roku na rok jest tego tylko i wyłącznie więcej. Ostatnio nawet samo Mojang zlikowało to, co zapowiedziano potem na Minecraft Live. Czy coś będzie z tym robione, by unikać takich sytuacji w przyszłości znowu? Rogera Badgermana, nazwy mobów z MobVote. Dowiedzieliśmy się, że będzie jakiś nowy spawner, że będzie żarówka i tego typu liki cały czas. Autocrafter. To były grube już wycieki. Ten artykuł, który po prostu wyszedł na stronę, to jest po prostu błąd, a pozostałe rzeczy to nie mogę za bardzo się jakoś do tego ustosunkować, nie? Ale że tak powiem, Bo... jakoś Mojang zgaduję, że wie o tym i pewnie mam nadzieję, że będzie... Tak. So it appears that Mojang don't know this Roger Badgerman guy, and the fact that the number of leaks keep increasing in size and number, if Mojang don't know anything about it, they need to get a handle on this, especially since they don't appreciate it happening so much. Atmosferę i właściwe jakieś oczekiwania w sprawach tych wszystkich rzeczy, które tutaj produkujemy. I ma to jakieś ręce i nogi marketingowe, nie? And finally, why are April Fool's updates so big compared to all other updates? Feels rather obvious, but I think the answer that Gnembon gives is pretty insightful. Bo to jest po prostu mod, tak? No zdecydowanie. Mojang zatrudnia dużo byłych moderów i obecni pracownicy tak naprawdę można powiedzieć, że to są tacy po prostu moderzy gry, tylko że tacy oficjalni moderzy gry, tak? Więc jeżeli weźmiesz grupę moderów, którzy są bardzo zdolni i powiesz im, że mają zrobić sobie co chcą, to wychodzi tak jak coś z April Fools, nie? So there's speculation that April Fool's updates are used for Mojang to test a few things and whether the community enjoys certain features, which is true to a large extent. Ale dużo z tych pomysłów są bardzo albo płytkie, albo wprowadzone z dużymi ograniczeniami. But there you have it. This is an interview that goes for a long time. It's about 2 hours, and this is only part 2 of 3. Looks like it's going to be out sometime in the next few days. But do give this a watch if you are interested, and especially if you are Polish, maybe you can provide some extra information that is missing from these subtitles that are less than accurate. There are a lot of comments that help out with chapters. So talking about Java Edition, there are some questions about Java Edition and whether there's going to be a marketplace in Java Edition, how Mojang responds to the community, the effects of bureaucracy on the pace of development in the game, and so many more. And there are a lot of chapters for part 2 as well. This is a longer part. Anyway, a bit of a different video today. This interview has been going around a lot and I only just caught wind of it. So just wanted to share this with you. Thank you for watching and subscribe.